Opis drzewostanu parkowego sporządził w 2004 roku Arkadiusz Cholewa, wieloletni pracownik ośrodka, ogrodnik, pasjonat lokalnej przyrody, historii i kultury. Wiek najstarszych rosnących tu drzew nie przekracza 150 lat. Stworzono w XIX wieku altanę lipową, krąg grabowy i graniczne szpalery lipowy i grabowy. Na terenie całego parku występuje około 400 drzew. Najliczniej występują tu graby, lipa drobnolistna, kasztanowce białe, topola biała i klony w 3 gatunkach. Na terenie znajdują się założenia z drzew, które należałoby zakwalifikować jako pomniki przyrody. Są to lipy i dąb szypułkowy o średnicy pnia około 150 cm. Nasadzono rzadkie gatunki drzew, takie jak tulipanowiec amerykański, jesion wyniosły, jarząb pospolity, buk, gledicia trójcierniowa czy miłożąb dwuklapowy, a także klon pospolity, tzw. Crimson King. Park w Gardzienicach jest w chwili obecnej najbardziej zadbanym obiektem tego typu w Dolinie Giełczwi. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice podjął się odtworzenia zabytkowego charakteru parku oraz utworzenia banku genów chronionych i rzadkich roślin pochodzących ze zlewiska rzeki Giełczwi i Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego. Bank genów utworzony został w latach 90. przy współpracy z Ekologicznym Klubem UNESCO w Piaskach, prowadzonym przez nieodżałowanego nauczyciela i ekologa Janusza Kuśmierczyka. Nasadzono przeniesione z okolicy paprocie, przylaszczki, kopytnik, naparstnicę wielokwiatową, konwalię majową, barwinek pospolity, marzankę wonną, parzydło leśne oraz zawilce. Ogród storczykowy chciał Staniewski założyć za namową Janusza Kuśmierczyka z Cezarym Michalcem, szefem Polskiego Towarzystwa Storczykowego. Idea ogrodu z prawidłami geomancyjnymi jako metafory teatru przyświecała założycielowi Ośrodka Praktyk Teatralnych od zawsze. W 2014 roku zorganizował nawet międzynarodową konferencję zatytułowaną Ogrody Teatru. Pomiędzy Parkiem Dworskim a Lasem Zwierzyniec znajduje się budynek zwany Rządcówką. W jego okolicy znajdowała się bażanciarnia, z której korzystali dawni właściciele Gardzienickiego Dworu. Las Zwierzyniec w przeszłości był zapewne miejscem polowań na dziką zwierzynę. Dzikie bażanty, Phasianus colchicus, czyli bażant kolchicki gruziński, można do tej pory spotkać w parku. Gniazduje tu również kilka gatunków sów, w tym puszczyk, uszatka i pójćka. Są też sikory, drozdy, kosy, szpaki, słowiki, dzierżby i dzięcioły. Kosy uwiły sobie gniazdo i wychowują młode u państwa gołajów, zaś ogniska domowego strzeże para dorodnych zaskrońców. W ogrodzie magicznym zamieszkuje zając. Z nad łąk dolatuje czasem głos derkacza, w zaroślach i bzach szaleją drozdy, śpiewaki i słowiki. Z wysokich parkowych drzew odzywają się wilgi i kukułki. Wiosną i jesienią zawsze widać migrujące klucze żurawi, zwiastowane głośnym klangorem. Nad Doliną Giełczewki zobaczyć można krążące myszołowy i jastrzębie, a nawet przylatujące z nad jezior łęczyńskich błotniaki stawowe czy rybołowy. W rzece występują głównie płocie, jelce, klenie, okonie i szczupaki. Podobno zarybiono ją kilka lat temu pstrągami potokowymi. Widywano również raki szlachetne czy żółwie błotne. Korytarzem ekologicznym Doliny Giełczwi między parkami narodowymi Roztoczańskim i Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego migrują chronione gatunki zwierząt. Spotkać można łosia, jelenie, sarny czy bobry. W okolicy są też dziki, lisy i borsuki. Jeden z borsuków wpadł w 2013 roku do wykopanych przez archeologów głębokich na 8 metrów odkrywek fundamentów pałacowych i przez kilka dni, nie mogąc się wydostać, dokarmiany kanapkami wyszedł dopiero po konarze drzewa opuszczonego do wykopu. Wiosną regularnie nawiedzają nas wielkie chmary chrabąszczy majowych. W podziemiach ruin gorzelni
i na strychu domu młynarza zimują nietoperze. Do szerszeni zakładających gniazda w starych lipach trzeba czasami wzywać wóz bojowy Państwowej Straży Pożarnej z Piask. Po pierwszych wiosennych deszczach migrujące żaby gromadnie wychodzą na drogi, gdzie często giną pod kołami nieuważnych kierowców. Ślimaki winniczki niegdyś tak liczne, że zbierane były na sprzedaż przez tłumy zbieraczy, obecnie występują z rzadka, źle znosząc zmiany klimatyczne i pogłębiającą się suszę. Do oficyny potrafią zagościć ropuchy. W oczku wodnym w ogrodzie japońskim są miniaturowe smoki, trytony, czyli traszki. Jesienny wyścig o orzechy włoskie zwykle wygrywają z nami sprytne parkowe wiewiórki. Mamy tutaj naszego gospodarza terenu. Pan Jerzyk. Jaki miły i sympatyczny, proszę bardzo.